Ostatnio wam wspominaliśmy, że nas podkopali. Zobaczymy zaraz, czy uda nam się w ogóle wyjechać, bo najwyższa pora wyjechać z pięknego lasku. Z krzaków. No, z krzaków. No ale koniec końców okazało się, że staliśmy w krzakach nad Atlantykiem parę dni i nie było żadnych problemów, poza tym, że nas podkopali. Tutaj wcześniej ta droga to była taka mocno pozalewana. No, tak jak tutaj, nie? Tak jak tutaj z prawej widzicie. O, przewodnika. Ale mamy pomagiera to. Paweł nam pomaga wyjechać. No niestety, jak ktoś chce mieć ładny lakier w samochodzie, to nie w takich miejscach. A zobaczcie, co jest w ogóle przyczyną naszych kombinacji. Tutaj był parking. My w momencie, kiedy tu wjeżdżaliśmy, to wjeżdżaliśmy sobie tędy, bo nie było żadnego rowu. No ale co, przyjechała koparka i wykopała rów. Po całej długości, nie? Nie pierdzielę. A jest po całej długości zrobione. Od biedy to by się dało tutaj przeszpadlować to wszystko. Ewidentnie, no po prostu nie zależy im na tym. Ale tu się wiedzie, zobacz. Żeby tu ludzie wjeżdżali, no. A no dałoby się tu przyjechać, ale nie my. Co prawda plaż już miało nie być, ale wybrzeże Algarve to takie miejsce, że nie sposób to ominąć. Dzisiaj zabieramy was na szlak 7 wiszących dolin. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy na wycieczkę. Szlak 7 wiszących dolin zaczyna się przy Praia da Marinha. To jedna z 10 najpiękniejszych plaż w Europie i jedna ze 100 najpiękniejszych na świecie. Ten szlak prowadzi po klifach. Jest oznaczony. W miejscach niebezpiecznych są barierki, a w miejscach, gdzie jest ciężko zejść, są zrobione schodki. Także jest tak bardzo dobrze przygotowany, można by powiedzieć. I w sumie jest teraz poza sezonem. Trochę ludzi było przy plaży samej. Tam na początku szlaku, bo to jest takie miejsce kultowe, tam się robi zdjęcia, fotki. Ale jak już się przejdzie ten kawałek, to tak praktycznie tutaj już mało kogo mijamy. Długość szlaku to 11,5 km około w obie strony. No i tutaj szacują, że przejście tego szlaku zajmuje 6 godzin, ale to raczej nie ze względu na odległość, tylko ze względu na to, że gdzie tu się człowiek nie obejrzy, to chce się postać, popatrzeć, jakąś fotkę zrobić. Tak, jest dużo punktów widokowych. My już trochę tych klifów pooglądaliśmy i takiego wielkiego wow na nas to nie robi, mimo tego, że ładnie jest. No. Nie, no jest ładnie, tylko mówię już, tak jak rozmawialiśmy od kilku dni, już codziennie spacerujemy po klifach, no może nie takich samych, ale bardzo podobnych. No już tak się opatrzyło. Tak sobie właśnie idę i się zastanawiam, bo wiadomo, że różnych miejsc nie powinno się ze sobą porównywać, ale wydaje mi się, że to jest najładniejsze wybrzeże, na jakim do tej pory byliśmy. A może jak nie najładniejsze, to na pewno jest w czołówce. W Europie. W Europie. Jest fajnie, fajne miejsce na to, żeby spędzić czas wspólnie. Ten, co lubi leżeć na plaży i ten, co na plaży leżeć nie lubi. Bo tu każdy znajdzie coś dla siebie. Praia da Marinha to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na wybrzeżu Algarve. Tam się zaczyna ten szlak, który prowadzi do drugiego z takich miejsc, czyli do jaskini Benazil. Jaskinia Benazil, którą widzicie o tam pod nami, to jedna z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych jaskiń na świecie. Dostać się do niej można tylko od strony wody. Niestety ze względu na ochronę środowiska od 2004 roku nie można już schodzić na ląd wewnątrz jaskini.
Tutaj za nami plaża Benagil. Gdzieś czytaliśmy na blogu u kogoś, nie wiem u kogo, nie pamiętam, że nie odpływa stąd nic, bo plaża jest zadeptywana i tam władze nie pozwoliły na to. I tak przyszliśmy tu z ciekawości. Ale słuchajcie, łódki stąd odpływają. Można wynająć sobie supy, kajaki. Supy, kajaki. Tam jest nawet taka budka. Malutka jest ta plażyczka i być może w sezonie to się zmienia i nie ma możliwości wynajęcia tutaj czegoś. Ale teraz normalnie plaża działa. Łódki działają. Półgodzinny taki rejs tutaj po jaskiniach, 6-8 jaskiń, to było 20 euro za osobę. A godzinna około 15 jaskiń. 15-20. 15-20, bo to w zależności od tego, jak wysoki jest poziom wody, 35 euro za osobę. No tylko, że one nie wpływają do tego Benagil. One tak tylko podpływają, żeby zobaczyć, nie można wysiąść z tej łódki, to po prostu jest kwestia tego przypłynięcia, tak. I od strony morza zobaczenia tego. Ale my dalej nie rezygnujemy, postaramy się tam jeszcze wejść. Mamy pomysł. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wszystko zależy od pogody. Tym bardziej, że to jest tu, za winklem. Bliziutko. A jakbyście się zastanawiali, skąd w ogóle nazwa Szlak Siedmiu Wiszących Dolin, to widać to dokładnie za mną. Podczas podróży tym szlakiem przekraczamy 7 takich dolin, także nie jest tu tak płasko, że sobie idziemy po klifach, tylko górka, dół, górka, dół, górka, dół. Ale fajnie. Trzeba przyznać, że na tym szlaku jest pełno smaczków. Gdzie człowiek nie spojrzy, tam coś fajnego. Jaskinie, groty, piękne plażyczki. Jedna ładniejsza od drugiej. Także nudy nie ma. A na szlaku jest też ciekawy temat. Zobaczcie, my jesteśmy dosyć wysoko na klifach. A tu siedzi sobie pan. Wędeczka. I wędkuje. Ja tam się za bardzo na wędkowaniu nie znam, ale wydawało mi się, że trzeba być blisko wody, żeby wędkować, a to niekoniecznie. Można być nad tą wodą. Ale te dolinki to też nie jest tak, że to jest takie hop-siop do przejścia, bo to są przewyższenia. Udało się przejść cały szlak. Tam za nami widzicie jeszcze ostatnią dolinę i gdybyśmy wiedzieli, że to jest ta ostatnia, to już byśmy tu nie schodzili. Teraz trzeba będzie wejść po tych schodach. Tutaj macie mapę. Tu stąd ruszyliśmy, no i tu dotarliśmy. I tu jest takich 7 dolinek właśnie, góra, dół. Widoczki przepiękne. Ale mimo tego, że on ma niecałe 6 km w jedną stronę, to rzeczywiście oni wiedzą, co napisać, bo te 6 godzin to się zgadza. W obie strony myślę, że tak. No tak, bo jedziesz w jedną stronę, a to zdjęcia, to zatoczka, to plażyczka, zejść, wejść i powrót pewnie tak samo, bo to w drugą stronę widać rzeczy, nie? Mamy ze sobą suchy prowiant, to idziemy na plażę. Chwileczka słoneczka, dosłownie. To pewnie na zakończenie szlaku, to znaczy na połówkę szlaku, bo trzeba jeszcze wrócić, nie? No, my wrócimy na piechotę, ale widzieliśmy, że tutaj ludzie zamawiają taksówki, żeby wrócić. Naprawdę, tak mało kilometrów, a no jest trochę męczący ten szlak, nie? Trochę tak, nie ma co ukrywać. Latem to myślę, że bardzo trudno byłoby go przejść. Mówiliśmy wam, że mamy pomysł, jak się dostać do jaskini Benagil. Dzisiaj trzeba to zrealizować. A few moments later. No i niestety, po 3 szlifach i kilogramach mięsa w powietrzu, nasza wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Po wczorajszej nieudanej próbie dostania się do jaskini stwierdziliśmy, że jednak popłyniemy sobie łódeczką. Wybierzemy się na rejs z Portimao. Taki rejs trwa godzinę 45 minut. Kosztuje 30 euro. Tutaj. Za osobę. Za osobę. Także jest... Cenników w sumie 35, ale jak że te dwójkę jesteśmy, to dał nam zniżkę. No w każdym razie wychodzi to lepiej niż stamtąd, gdzie się płynie bliżej. Bo tam było 20 euro chyba za pół godziny, o ile pamiętam, tak? A tutaj połowę więcej, ale 3-krotnie dłuższy czas. No
najdłuższa odległość, nie? Także więcej tych jaskiń i grot pewnie będziemy mijać. Tam za 20 euro było od 6 do 8, a tutaj zobaczymy. No i wy też zobaczycie. No i my już po wycieczce. Ja muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podobało. Ale ja lubię takie wodne klimaty. W sumie byłbym w stanie zapłacić za to nawet spokojnie z połowę więcej. Mi się najbardziej podobało to, że wcześniej przeszliśmy większość tej trasy górą. I teraz fajnie to wyglądało. A no tak, no bo się poznaje też miejsca te, które się... Tak, o tam byliśmy, tu szliśmy tą kładką, tu zobacz, ta jaskinia. Tak, i właśnie te doliny, bo w zasadzie płynęliśmy przez te wszystkie 7 dolin, czy tam praktycznie wszystkie 7 dolin. Nie no dobra, przez połowę tych 7 dolin, bo do Benazil. Przez wszystkie. Przez wszystkie? Od początku do końca szlaku płynęliśmy. A no właśnie, no to nie, czekaj. Od Marini aż do tamtej A no to plaży. rzeczywiście. No. Przez wszystkie dolinki. Także no ciekawie to proponujemy najpierw się przejść z buta przez ten szlak, a potem się przepłynąć. Stop 3 miejsc w Algarve widzieliśmy już. Playa de Marinia, jaskinie Benazil, a teraz znajdujemy się w miejscowości Lagos. A w Lagos dlatego, że tutaj znajduje się ten trzeci z punktów NAI. A tak przy okazji właśnie zdecydowaliśmy się na Lagos, no bo te miasta w Portugalii jak na razie na tym wybrzeżu nas nie zachwycają, a tutaj pojawiła się jakaś historia chociaż. Niechlubna. Niechlubna, ale historia. Także najpierw zobaczymy miasteczko i później dotrzemy na miejsce NAI. Dzisiaj, jak widzicie, to typowo turystyczne miasto, ale w XV wieku było to najważniejsze miasto portowe w Europie. To tutaj zaczynała się epoka wielkich odkryć geograficznych na takich statkach właśnie. W środku kościół wygląda jak złoty pałac, a legenda głosi, że na wszystkie zdobienia i rzeźbienia zużyto tyle złota, co ważyły 2 słonie. Ile w tym prawdy, ciężko powiedzieć. Dodam tylko, że idzie sprawdzić to sam Łukasz, ja nie idę. No i tak jak widzieliście w środku, kościół opływa rzeczywiście złotem, chociaż to tak jak takie złoto pierścionkowe nie wygląda, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie nawet na tych mniej wierzących. Także czasami te kościoły też warto zobaczyć i w tym przypadku ten też było ciekawie wejść. Dodam tylko, że jest to oczywiście muzeum, także nie ma za darmo, 3 euro kosztuje wejście za osobę. Także cena przystępna. Niech każdy zdecyduje. Miasto Lagos wiąże się z osobą Henryka Żeglarza, tam jego pomnik za nami i to właśnie on inicjował wyprawy po odkrycia i inne rzeczy. Co ciekawe, przydomek żeglarz, a ów pan nigdy nie żeglował, bo on w zasadzie to sobie tutaj siedział, wino popijał. No ale był mecenasem i finansował wszystkie te wyprawy, uczył młodych żeglarzy, nawet szkołę chyba jakąś otworzył, ale o tym w innym miejscu będziemy opowiadać. Kiedyś ludzie myśleli, że na Portugalii świat się kończy, że już poza tymi klifami nie ma nic. No ale jak Henryk Żeglarz zaczął organizować te wyprawy, zaczęto odkrywać nowe lądy. No i wraz z tymi nowymi ziemiami pojawili się ludzie, niewolnicy. Zaczął się handel ludźmi.
I właśnie ta niechlubna historia Lagos polega na tym, że tutaj powstał pierwszy targ niewolników w 1444 roku. Akurat jesteśmy pod tym budynkiem, teraz mieści się tu muzeum, ale jest aktualnie klozet. Klozet. Nie będziemy płakać. Ponta da Piedade, czyli Przylądek Miłosierdzia, to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Portugalii. Znajduje się niedaleko Lagos i słynie z imponujących, wyrzeźbionych przez naturę formacji skalnych, które sięgają nawet 20 metrów wysokości. Ale wiecie co? Ten Przylądek Miłosierdzia może brzmi romantycznie, ale to ironia. Dawniej było to miejsce, gdzie piraci ukrywali swoje łupy. Ponta da Piedade w 2023 roku trafiła na listę 10 najpiękniejszych klifów świata według National Geographic. To jedno z tych miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Mi osobiście z tych wszystkich miast, które do tej pory widzieliśmy w Portugalii, Lagos odpowiada najbardziej, a ta ścieżka to już jest w ogóle petarda. Bardzo mają fajną infrastrukturę. Zejścia do plażyczek, ta kładka. No takie sprawia wrażenie, że tu po prostu oprócz bazy noclegowej jest też co robić, bo Faro, chciałabyś siedzieć w Faro? Tak, spędzić jakiś urlop? No nie, no ale Faro jest lotnisko. No ale dobra, no powiedzmy, że to tyle. Ale jak będziecie się wybierać do Algarve, to do Faro i z Faro od razu dzida na Lagos. I koniecznie trzeba zobaczyć te top 3 miejsca, które wam pokazaliśmy, bo to po prostu jest coś, czego nie można przeoczyć, będąc w tej lokalizacji. Co, idziemy coś zeżreć, nie? Bo ja to już głodny jestem od tego wędrowania. Jakiś chochlik zepsuł nam dźwięk. Na późny obiad wybraliśmy tradycyjne danie, kataplanę. Gulasz z owoców morza, przygotowywany i podawany w specjalnym naczyniu. Danie popularne w regionie Algarve. Nam smakowało i polecamy spróbować tej potrawy. I to już koniec. Koniecznie dajcie znać, które miejsce spodobało wam się najbardziej. Dzięki, że z nami byliście i widzimy się w kolejnym filmie w czwartek o 18:00. Stop 3 miejsc w Algarve widzieliśmy już Praia de Marinha, widzieliśmy jaskinię Benagil, a teraz znajdujemy się... Stop 3 miejsc w Algarve widzieliśmy już Praia de Marinha, jaskinię Benagil, a teraz znajdujemy się w Lagos. Stop 3 miejsc w Algarve widzieliśmy już Praia de Marinha. Czekaj jeszcze. O, a tutaj, żeby zrobić lepsze zdjęcie, to trzeba wejść. Oczywiście można się uślizgnąć, nie? Ale zdjęcie będzie ładne. Co tam jest? A tu zobaczcie, co jest.